Moje nazwisko Tabor Władysław, urodzony w Krakowie 2 marca 1911 roku. W 1939 roku byłem bez pracy, bo pracowałem tylko z Urzędu Zatrudnienia dorywczo, znaczy sezonowo, i dostałem kartę mobilizacyjną w wrześniu, że pierwszego mam się zgłosić na Montelupik do swojej jednostki wojskowej, to jest 1 Batalionu Saperów Kolejowych. Po zgłoszeniu się stamtąd nas odesłano na ulicę Warszawską do zakonnic, budynku sióstr zakonnic, gdzie nas mundurowano, uzbrojono i na drugi dzień mieliśmy jechać na dworzec towarowy, gdzie tam zaopatrzono nas w żywność. W czasie tego rano, gdyśmy się obudzili, bo myśmy tam jedną noc byli, zauważyliśmy, że samoloty krążą nad Krakowem i do siebie myśmy mówili, a to pewno nasi ćwiczenia robią. Tymczasem bombę puścili, która trafiła w ten budynek zakonnic. Ja wpadłem do jakiejś piwnicy tam, ale nikomu nic się nie stało. Myśleliśmy, że gaz jakiś puścili ale nic, tylko taką bombkę puścili. No i rano po tym incydencie nas przeprowadzono na Kamienną, na dworzec towarowy, gdzie załadowano żywność taką. To tam były jajka, takie produkty, jabłka, owoce, to co mieli tam pod ręką. Po załadowaniu do wagonów towarowych, odkryte takie wagony, każdy miał oczywiście jednostrzałowy karabin maszynowy, tak zwane francuskie lebele, i na kompanię jeden karabin maszynowy. No i jechaliśmy w stronę Lwowa, bo takśmy się zorientowali, że w tym kierunku jedziemy. W czasie tego tam stale samoloty, naloty robiły na poszczególne miejscowości. No ale jakoś dojechaliśmy do Gródka Jagiellońskiego. W Gródku Jagiellońskiego naleciały czołgi, nadjechały. Wszyscy my nie mieli czym, bo co z karabinem jednostrzałowym zrobić. Każdy w swoją stronę zaczął uciekać. Ja w stronę Lwowa, drugi kolega, taki kolega szkolny Bielecki, jego Niemcy jakoś złapali, bo za przeproszeniem załatwiał się, a ja leciałem w stronę Lwowa. Po tym, jak już się dostałem za taki wał, który ochronny tam Lwowa, na teren Lwowa jakoś powiedzieli, żeby się zmobilizować razem i przez jedną noc, to my na wolnym powietrzu spali tam gdzie w jakimś lasku do tego. Na drugi dzień skoszarowano nam i mówią, że Lwów jest obkrążony przez wojska radzieckie i jest tylko jedno wyjście, którym można stamtąd się wydostać. No i na drugi dzień rano wszystkich nas zebrali, całą kompanię, podprowadzili do tego miejsca wolnego niby, gdzie pociąg stał podstawiony, wsiadliśmy i jechaliśmy w kierunku Tarnopola. Po drodze oczywiście na różne ukraińskie naloty tam atakowali nas. Przy jednej takiej wsi, nie pamiętam nazwy tej wsi, gdzieś tam zaczęli do nas strzelać. Myśmy wyskoczyli z tych wagonów, skoczyli do tej wsi, tam jakoś zrobili trochę porządku, no i jechaliśmy dalej w stronę Tarnowa. W miejscowości Brzeżany pociąg zatrzymano. Nasi przełożeni mówią wysiadać wszyscy, broń złożyć, wojsko radzieckie odbierze i idziemy do
tej miejscowości tej Brzezany. No i tam mówią, wojna się skończyła. Kto chce, może jechać do domu. No to proszę bardzo, wsiadliśmy do pociągu i do każdego pociągu wsiadło po 2, po 3 ruskich z pepechami oczywiście. Jedziemy. No i zorientowaliśmy się, że nas oszukano, że nie jedziemy do domu, do Krakowa, tylko że nas gdzieś wiezą. No i jechaliśmy przez całą noc. Te lokomotywy, taki świst ten radziecki, przeraźliwy. Dojechaliśmy do Podwołoszysk, to była granica polsko-radziecka. Wołoszyska to już była radziecka, a Podwołoszyska była jeszcze nasza miejscowość. No i pędzili nas tam ulicami, bo to wieś była. Domki takie, przed każdym domem oczywiście Stalina portret. Jak duży budynek, bo to chałupy takie były parterowe, tak duży portret Stalina. I przed tym domami przeważnie kobiety z karabinami na pasach parcianych koło swojego domu stali, tego obserwowali. No i pędzili nas. Później patrzymy, idziemy w pola do zdewastowanej cukrowni, ogrodzonej, i w tej cukrowni były baraki takie już zdewastowane, słoma, zgnita do tego. Tam bardzo dużo było oficerów naszych, którzy może wcześniej tam już byli jak my, i tam były straszne warunki. Ludzie padali tam jak muchy. Oficerowie to, bo tu już zima się zaczęła, zimno było w tym, to oficerowie oddawali zegarki, mieli te tisoty takie za koce, żeby koce dostać. A wyżywienie było takie, że tam jeden kocioł podstawili. Kto miał szczęście, to się dostał do tego, żeby mu te chochle zupy, nie było do czego, to były z buraków takie wydrążone miski, do tego wlał te chochle i w ten czas oczywiście kto miał szczęście, to dostał, zjadł, ale nie wszyscy. No i później po jakichś 2-3 dniach mówią na roboty, kto chce jechać. Wysyłamy transporty, mówi, do Moskwy, Kijowa, Charkowa, do tego. Ja byłem z kolegą takim też szkolnym, jeszcze z dziecinych lat, Kowalczukiem, i mówię, trzymaliśmy się tak razem. I mówi, Staszek, co robimy? Zgłaszamy się, bo zginiemy, bo padają ludzie, a my tu nie ma co jeść tego, to zgłosimy się też. I tak po setce odcinali. 100, dawaj na ten. I tak jakoś miałem jakiś pech, że odcięli jego, a ja zostałem. I myślę sobie, co tu robić? Już sam zostałem, to już gdzieś jakieś 3 transporty poszły do tego. Także ja rozglądam się po tym terenie, patrzę się, takie baraki są, z 2 tych baraków chodzi ruski, tam i z powrotem chodzi, tak do tego, taki barak był bez futryn, powyrywany. Jak zauważyłem, że on idzie w prawą stronę, to ja się rozpędziłem, skoczyłem do tych baraków, tam zrobili krzyk, mówią co, zaczęli mnie wyrzucać, że to ja zacząłem ich prosić, że przecież co robicie, dlaczego mnie wyrzucacie, no i pozwolili mi zostać. Dali mi jedną marynarkę cywilną, ktoś mi tam dał, zamienił się, a ja mu oddałem swoją. No i później rano po przespaniu nocy przyszedł komandir, taki ruski, perfekt po polsku mówił, że idziemy do domu, że mówili, jak tu nam dobrze było, że nas podprowadzą. No i tak się stało, podprowadzili nas po Wołoszyska, bo Wołoszyska to była ta Podwołoszyska. Tam puścili nas, dotąd nas doprowadzili. Na ulicach pełno kramów było z owocami, z różnymi żywnością. Do tego, no to kto miał jakieś grosze przy sobie, no to cośmy tam zjedli, pokupili. No i
szliśmy na nogach. Szliśmy cały dzień, aż nas noc oczywiście zastała. No ale żeby coś zjeść, tośmy wstąpili do chałupy takiej wiejskiej. Okazało się, że tam były Ukraińcy mieszkali. I oni mówią, jak to, nie boicie się, żeście a mówię, a co wyście nam winni? No i oni nakarmili nas, dali nam mleka, chleba na drogę, no i szliśmy do Tarnopola. W Tarnopolu już normalnie myśmy dojechali do Lwowa. We Lwowie miałem kolegów, którzy w tamtą stronę myśmy razem jechali i jego właśnie on wcześniej pierwszym transportem zgłosił się i wyjechał, a ja już wiedziałem i do niego wstąpiłem, do jego rodziny w Lwowie na Żółkiewskiej ulicy. No i tam gdzieś przez 2 tygodnie my byli. Oni to było 2 braci, oni byli cholewkarzami i oni robili dla kogoś tam jakieś cholewki i z tego ja byłem zaopatrzeniowcem. Dawali mi pieniądze i chodziłem po sklepach, bo jeszcze miałem umundurowane, żeby można było coś kupić do jedzenia. Potem mówią, że puszczają, że trzeba iść do rzeki San, gdzie na Sanie jest patrol taki, gdzie przepuszcza. No i podeszliśmy pod ten San. Okazuje się, że strasznie dużo ludzi było i oni tam 3, 4 puścili i koniec. No ale dowiedzieliśmy się, że na brzegu są rybacy, którzy za gotówkę jakąś przewożą na drugą stronę Sanu. No i poszliśmy do z jednych tych chałup, dali tam oczywiście po te grosze, oni nas przewieźli na drugą stronę Sanu. No i jak myśmy byli na drugą stronę, oni widocznie byli w zmowie widocznie z Niemcami albo coś, że tak sobie wolno przewozili. No i do pociągu. W Przemyślu stał pociąg, siadliśmy do pociągu w stronę Krakowa. Cały czas jechaliśmy, no i mówią, żeby jeżeli jechać, to tylko wysiąść wcześniej, bo jak dojedziemy do Krakowa, to nas na stacji mogą zwinąć. No i w Płaszowie myśmy wysiadli. W Płaszowie myśmy wysiadli i idę do swojego domu oczywiście. Trafiłem do domu, no i okazuje się, że brat jeden już wyjechał przymusowo na roboty do Niemiec, a została tylko matka i tego. I tam przez parę tygodni dorywczo pracowałem. Dorywczo u swojego niby wujka, który był kamieniarzem. No i później z kolegami się umawialiśmy, żeby się przedostać na Węgry, że tam jest możliwość do tego. I wyszliśmy sobie, umówiliśmy się na linii AB w Krakowie i stanęliśmy naprzeciwko tego sklepu i omawiali go. Nagle podeszło do nas 2 cywili po niemiecku, zaczęli szwargotać, kom to tego i prowadzili nas na Bracką. Na Brackiej stał ciężarowy samochód, gdzie już nas podprowadzili, to było kilkanaście osób załadowanych i nas też wsadzili do tego i wsiadli z nami razem ci uzbrojeni oczywiście już wojskowi te Niemcy. Na Montelupich zawieźli. Na Montelupich zawieźli, na Montelupich staliśmy ręce do tyłu, znaczy do ściany głowami i po kolei wzywali do przesłuchania. I po kolei, znaczy podszedłem do tego. Maszynistka siedziała, Niemiec po niemiecku, panie, do mnie po polsku. Pytał się gdzie należałem, do jakiej organizacji, czy miałem broń. Ja mówię, nigdzie nie należałem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I mówię, tam my się tylko spotykali, a tak to żadną polityką się nie zajmowałem. No to on dyktował, napisała i później mi kazał podpisać. Co podpisałem, to nie wiem, bo przecież nie znałem języka niemieckiego.
podpisałem. No i do celi. Na celi 105 to była taka cela, gdzie nas tam na Montelupi wsadzili i tam nic my nie robili, tylko każdy, panie, jeden drugiemu książeczkę do modlenia i do okna i modlili się tego. I co jakiś czas wzywali pojedynczo gdzieś do drugiego pokoju, czy rozsadzali nas, bo to była cela 105. Mnie wsadzili też do takiej celi, gdzie sami Niemcy byli i to byli Niemcy wojskowi, którzy mówiono tak tego, że oni podobno na karę śmierci są skazani. I nas w tej celi coś przez 2 dni myśmy byli. Oni się tam dzielili, bo nam nie dawali, tylko oni dostawali jeść, Niemcy. Później na 3. dzień rano w czas przychodzi Niemiec i moje nazwisko wezwał i proszę ubierać się do tego. Na polu stał, na dziedzińcu tam w więzieniu Montelupi stał ciężarowy ten. Sadzili nas do tego ciężarowego, do każdego wozu, do tego i siedli z karabinami i jedziemy w stronę, wiedzieliśmy gdzie, że jedziemy gdzieś w stronę Tarnowa. I w miejscowości w Niepołomicach zatrzymali się, żeby się załatwić stronę. Trochę myśmy mieli strachu, że nas może tu będą rozstrzelać albo co. No ale po jakimś czasie, po załatwieniu oczywiście potrzeb, każdy siedlimy z powrotem i do Tarnowa. Do Tarnowa podzielili do każdej celi oczywiście. Mnie posadzili z kolegami Walentynowicz, on już nie żyje, i Obydziński. Razem myśmy we trójkę byli. No, w Tarnowie no to tam różnie było, bo też tę zupkę dawali, no tam kombinowali różne koniki, spuszczali, bo mieli ze sobą jakieś koszule czy coś, to spieniężali, to i tam byli co podawali na sznurkach, żeby coś zjeść do tego. 14 czerwca każdy dostał ten bochenek chleba, margarynę, dżem do tego. No i jechaliśmy, mówiono, że jedziemy na roboty. Wsadzili do pociągu, do każdego pociągu, w każdym wagonie po parę żołnierzy. Jeżeli ktoś chciał wyjść, to szedł razem z nim do ustępu, czy coś, żołnierz do tego. No i jechaliśmy do tego. Dojechaliśmy do Oświęcimia na bocznicę i tam wpadli znowu Niemcy. Rausz, no panie, brama była otwarta do obozu z tej bocznicy. Każdy wpadł na ten dziedziniec. Tam były stoliki ustawione od 1 do 10. Jak ktoś podeszedł do którego, bo ja podeszedłem z tego stolika, który był od 1 do 100, dajmy na to, i miałem 545 numer. A brat podeszedł do tego, to miał 57. No, w tym później przy tych stolikach każdy odebrali dokumenty, które ktoś miał, no i do łaźni, później wykąpać się, oszczygli i do budynku. I tam pokój taki był duży, olbrzymi, na podłodze rozcielona słoma, tylko i na tej słomie. Przyszedł do nas Niemiec i też po polsku zaczął mówić, że jesteśmy zakładnikami, żeby nikt nie myślał, że wyjdzie stąd, bo może najwyżej wyjść przez komin. No i pokazywali nam w tym pokoju, tak były dziury w tym, żeby nie wyglądać w ścianach od kul, że wartownik, bo te budki wartownicze były już ustawione, że będą strzelać tam. No i tam my byli 2 tygodnie w tym budynku. Codziennie od rana do wieczora, z przerwą oczywiście, nic, tylko śpiew po niemiecku. Im Lager, Auschwitz, Warszawia, Cholaria, Cholaro, am 1 Monat, Tag und Jahr, Cholaria, Cholaro. Jeszcze to pamiętam do tego. I taki, jeżeli ktoś, panie,
kombinował, bo różnie było, że ktoś albo słabo śpiewał, albo to Hipfen, albo Rolen Kaczychut. No to starsi tacy byli, tak jak pani mówi, ojciec, no to nie mogli już do tego, bo tych skakać do tego, to ich panie odstawili w ten czas, żeby normalnie do szeregu. I przez 2 tygodnie jedno i to samo codziennie. Po 2 tygodniach zbiórka, wszystko, jaki kto zawód, że idziemy na obóz, tam gdzie są baraki wszystkie ustawione. No i tam każdy go pytali się, jaki zawód ma. Ja mówię, że jestem instalator wodociągowy, no to mnie przydzieli do takiego komanda Kanaleraj się nazywało, że myśmy we trójkę, to znaczy Walentynowicz, Obydziński, czyścili kanały, studzienki i latryna, która była jedna na 10 000 więźniów, była jedna latryna i jeden kran wodociągowy, studnia, gdzie zimno, codziennie rano trzeba było się myć i tego. I tam oczywiście już jak nas zapędzili, to każdy dostał umundurowanie. Holendry, takie drewniaki, no i pasiaki do tego. Na sztubie to się trzymało tych kolegów, z którymi się było razem. Ja byłem na jednej oczywiście sztubie na 3. bloku, to był z bratem był Stus Józek, to myśmy się znali dobrze. Obydziński był, Walentynowicz. No zresztą na tych sztubach to było tak, że tam koce, a to cholera wszy tak było, że koce się ruszały jak pod tymi kocami tych wszy, tak było na tym. Jeszcze była taka historia, że co się kładło spać, to przychodził Niemcy i patrzyli hędę w górę, nogi wrzuć i patrzyli, kto miał brudne, to cholera kładł się i baty. No ale ślinami myśmy myli, żeby mieć czyste nogi. Jedna studnia była i 10 000 ludzi do jednej studni. I zima była do tego. To każdy ślinami te nogi mył, no jak któregoś złapali, że miał brudne nogi, to bicie oczywiście. Było tak, że w wolnych chwilach to myśmy tam chodzili tam i z powrotem. No to myśmy tylko rozmawiali o tym, jakby przetrzymać, jakby tu przetrwać, no że takie no mówi, no trzeba tak kombinować, no kto jakoś mógł kombinować, to kombinował. Ja miałem kolegę, Matusik się nazywa, on też już nie żyje, on pracował w kuchni. To on zawsze mi, panie, wynosił miskę zupy do tego, do ubikacji tam, bo tam gdzieś przy kuchni była ubikacja, no i tam zawsze, żebym sobie troszkę podjadł oczywiście. No ale tak, to myśmy tylko specjalnie nic my takiego tam nie rozmawiali, tylko to, no, żeby przetrzymać, no, żeby się ratować, żeby... Były takie historie, że Żydzi w tych nosidełkach nosili ten żwir. To niektórzy, panie, to rzucali i uciekali szli. To ten halt, stój, krzyczał za nim. Nie stanął ten, to strzelał, panie. Ruskich przywieźli, to pamiętam, że zrobili takie kółko, że stali do tego i musieli skakać w kółeczko, obracać się w miejscu do tego i przy tym obkładali ich. I to pierwsze zatrucia tym, to było ruskich, wiem, że ich tym chlorkiem czy czymś tam truli. Do bunkra zaprowadzili i tam ich. Ale to były takie sporadyczne, to oni codziennie ich oddzielali, oni nie byli razem z nami. Oni mieli czerwone na plecach kółko i ich, panie, takie im robili tortury, że ich tak męczyli oczywiście. Musieli w kółko się obracać
raz dookoła, tylko aż niektórzy padali, panie, z tego zmęczenia. No ja miałem tak zwaną, nogi mi zaczęły puchnąć flegmonę. I to było w ten sposób, że na przykład ciało odchodziło tu, mięśnie od kości, No ale to nie było żadnego leku na to, tylko takie tampony dawali, bandaż czy coś, żeby to jakoś się goiło. No i nogi, ja to mam od tego czasu, to nogi mam teraz, ja mam nogi martwe. Odtąd kolana to nie czuję. Stopy to nie czuję w ogóle do tego. I to jakby to dłużej było, to ja nie wiem, czy bym wyszedł, bo mnie już właśnie te kolana, te nogi mnie chwytały tam w tym. Ja mam tu takie zaświadczenie zaraz po wyjściu z obozu od doktor Półtuski. Ona w Episkopacie pracowała i ona mi takie wystawiła zaświadczenie o tych wszystkich przejściach. No i na tej podstawie dostałem później, bo to przed komisją byłem i dostałem tą pierwszą grupę inwalidy wojennego. Z tym, że codziennie komando się zbierało rano w czas i apel był, no i podawali, rozdzielali pracę, gdzie kto idzie. No na razie na terenie obozu pracowałem, bo myśmy czyścili te studzienki takie, gdzie tam miało się wiadro, jeden schodził na górę, tam wlewał do tego wiadra, wyciągało się. Przychodzili Niemcy, to gut Arbeit, mówi, popatrzył się, poszedł. No i to przy takiej pracy to myśmy dostawali lepszą zupę, znaczy więcej tej zupy. Eintop to był taki ziemniak, tam czasem polewka taka oczywiście. Chleby jedną ćwiartkę na cały dzień, no to myśmy dzielili tą ćwiartkę, żeby naraz nie zjeść, bo ćwiartkę chleba dostawało się na cały dzień. No i te apele to były tak, że stało się nieraz godzinami, bo im tam coś nie pasowało, stan im nie grał, bo albo ktoś wszedł gdzieś do jakiegoś, takie były baraki, jakieś budowę tego, ktoś weszedł, czy kombinował coś, ucieczkę czy coś, no to oni, panie, w ten czas trzymali, dokąd się sprawa nie wyjaśniła. Także była taka historia, że ktoś tam gdzieś uciekł, nie zdążyli go oczywiście odkryć. I myśmy stali to cały dzień i całą noc na apelu takim, że na baczność się stało, a oni dookoła tylko chodzili i nie wolno się było ruszyć. I później tego, co planował tę ucieczkę, to go złapali i publicznie zrobili taką chłostę jemu, że go, panie, położyli na ten i baty dostawał oczywiście pojedynczo po tym na drugi dzień, po tym stójce oczywiście, to każdy się rzucił w kierunku swojego budynku, gdzie tam stały te miski z zupą, bo tam po zupy dali, no to każdy to z apetytem oczywiście zjadł. No po tych oczywiście takich różnych tych komandach, tak jak już mówię, codziennie do roboty. To ja byłem tam gdzieś przez jakieś 2 tygodnie. Później zmieniłem komando do tak zwanej z Kanalerei do Rollwagen, że taką Rollwagą jeździło się, przewoziło się wszystko i materiały, bo tam początkowo to też robiło się, że te budynki się remontowało. No i tą Rollwagą jeździliśmy, że nas było gdzieś na to 8 przy tej Rollwadze, przy dyślu i tym, i przewoziło się materiały tak samo, przewoziło się tak samo żywność. Po przewożeniu takiej żywności w jednym dniu myśmy przewozili konserwy. No i składało się do magazynu na dół. Ja się pytam kolegów, którzy odbierali. Ja byłem na tym wozie, na tej Rollwadze i podawałem im te konserwy, puszki to były takie.
No i pytam się, liczą? Nie liczą. No to jak nie liczą, to jedną tą puszkę wziąłem pasiaka i przykryłem i został na tym. A ten kapo, panie, wyskoczył na ten rolwagę i podniósł tę marynarkę, no czyje to, no zobaczył mój numer i to mówię moje, ale ja nie wiedziałem, ja rzuciłem marynarkę, a nie wiedziałem, że tam konserwa jest. No od niego dostałem takie już bicie, że szkoda mówić i do raportu mnie podał. Podał mnie do raportu, że na drugi dzień oczywiście na bloku 11 tak zwany był Sonderdienst, to oni tak my to nazywali. I tam Niemiec oczywiście oficer, ten komendant odczytał po niemiecku jakie tam przewinienie to owo i za to dostałem 50 batów na tyłek. Takie było krzesełko, wsadzało się nogi do takiej szuflady, kładło tak na ten stół, spodnie spuścili, w korycie stały takie we wodzie trzciny, które się moczyły, z jednej i z drugiej strony takie chłopy, te Niemcy, jeden ein, zwei, tym początkowo to się zdawało, że brzytwą tną, a później to już się nic nie czuło do tego. No i potem do bunkra. Bunkier na 11 bloku i tam, kiedy dawali do bunkra, to przeprowadzali rewizję. Ja miałem w troku, w pasiaku taki sklepany z gwoździa nóż, żeby sobie tę ćwiartkę chleba, którą się dostaje, żeby się przedzielić po tego. I za to, że mi znalazł, za to dostałem godzinę słupka. Słupek wyglądał tam takie słupki, gdzie wieszało się za ręce z tyłu, że na takiej wysokości, że się nie dostawało do ziemi, tylko pod wpływem ciężaru to tam jakiś czas to tam do tej ziemi się dostało, ale zdawało się, że niesamowity ból, że się dlało. To Niemiec znowu taki wodą, panie, chlupnął do tego, żeby to człowiek nie wiedział, co mówi. Herr pan, tak gadał po tym, żeby zwolnijcie mnie z tego. No i później po zdjęciu ze słupka, no to wyszedłem, to koledzy nacierali oczywiście ręce, bo rękami się nie dało ruszać w ogóle do tego. A czy wie pan, jak to się stało, że pana brat zmarł w obozie? No, za to przewinienie, które miał takie, że go złapał komendant, że wybierał chleb z koszy, dostał karne kompanii. W karnej kompanii, gdzie był gdzieś jakieś 2 miesiące. Później dostał w karnej kompanii czerwonkę i dali go na Krankstube. No i to ja wiedziałem, no to poszedłem do niego i mówię, Staszek, coś tego, a już mówi, nie mogę wytrzymać. Mówi do tego, mówi, zjadłem jabłko, popiłem wody i dostałem tę czerwonkę. Ja mówię, no to ja na drugi dzień coś pokombinuję, żeby ci coś przynieść, jakąś cytrynę czy coś, bo tam można było wykombinować. No, przychodzę na drugi dzień, dowiaduję się, że ten mówi, alte Nummer, Niemiec mówi, że zmarł. Czy chce go widzieć? Ja mówię, że chcę go widzieć. Naprzeciwko, po drugiej stronie, naprzeciwko bloku 21 był blok, gdzie byli właśnie tych nieboszczyki. No poszedłem tam, zobaczyłem, no tak jakby spał, panie, do tego. No i po tym dostałem się jak po tym słupku, dostałem się do krematorium. Kolega Morawa, on nie żyje też, bo jego wykończyli. Dostałem się do krematorium, to było pierwsze krematorium, kotłownia taka stara, że opalała oczywiście na koks i na węgiel do tego. I w tym krematorium nas było we trójkę i kapo z nami był. Także codziennie praca nasza polegała na tym,
że obok taka była kostnica i obok był taki pokój, gdzie jeżeli, bo tam Niemców też przywozili, to tych Niemców, w tym był taki katafalk i tam im odprawiali jakieś msze czy coś i go dawali też do tych piecu tego. A tu w tym była taka duża sala i tych codziennie transporty takie, może po 20, po 30 osób w takich drewnianych skrzyniach więźniowie przynosili do tego krematorium. I układali tam. Myśmy każdego jednego musieli buty zdjąć, pasiaki, te wszystko pozdejmować, a tam oni mieli oświetlenie, znaczy prywatne takie, że światło akurat nie zgasło i po ciemku się rozbierało, rozsznurowywało, a ja byłem taki uczulony na to, że przed tym to nie potrafiłbym takich rzeczy widzieć, a tu tak by się nic nie działo, rozbierało się i później takie były nosidła, gdzie się kładło te zwłoki już nago i podnosiło się pod ten piec, taki był wózek, wsuwało się i tam te zwłoki się paliły. Paliły się w ten sposób, że przychodzili Niemcy i przyglądali, bo taki był ziernik i mówi, a gut, że się pali, a nie wiedziałem, że ciało jak się pali, to żywe, rusza się, ręce, to wszystko podnosiło się do tego. No i później te spalone już zwłoki, że tam zostały tylko oczywiście, ciało się spaliło, a zostawały tylko kości. I później te kości, wszystko taka była szuflada, wyciągało się i z tyłu i każdy miał taką pałkę i to się tłukło na ten i wsadzali do urn. Do każdej urny wsadzali to i to wsadzało się do takich szaf do tego. No i w czasie tego dostałem zapalenie płuc. To był 40 rok. Gdzieś jakiś wrzesień, sierpień, wrzesień. W tym chorobie dali mnie na Krankstube. W tym zwolnili mnie z tego, bo mnie na tej Krankstubie byłem gdzieś 2 tygodnie. Byłem, straszną gorączkę miałem, a tam nie było żadnego lekarstwa. To tylko było tak, że pod wpływem pocenia się można było jakoś przyjść do siebie. I tak na zmianę koszulę zdjąłem, to pasiaka wziąłem, pociłem się. Przychodzi do mnie taki Godurek z Zakopanego, nazwisko jego pamiętam, i mówi, jakbym przetrzymał to, że już przeszło mi, że już jestem trzeźwy, bo przetrzymałem to, oczywiście tylko pocenił się. No i mówię mu, że tak, a tak. On mówi, dobrze, to ja też mówię, tak zastosuję, że tylko jak się tu dostanę, to w ten sposób będę się leczył. No i później na drugi dzień przychodzi do mnie znowu on do tego, ale cały żółty i później dowiedziałem się, że zmarł na żółtaczkę do tego. Po tej Krankstubie byłem oczywiście te 2 tygodnie. Dostałem się do komanda takiego tak zwane Kartoffelschellen, że my obierali ziemniaki dla SS-manów, dla tych wojskowych tam do tego, które zupy i to gotowali. No, była taka też historia, że tam na polu stały kotły i do tych kotłów takie pomyje się to dawało. To ja na przykład nie paliłem, a byli koledzy palili, to ja tam chodziłem, kombinuję, to tam wybierałem i te jak się tak zwane ciuki, żeby im dać, żeby mieli coś zapalić. I złapał mnie sam ten kapo, też mnie panie na baty takie spuścił, że szkoda mówić. A było w ten sposób, że na przykład chodzili więźniowie, którzy tamtędy szli, to mieli puszki takie bez dna, to wchodzili do tych kotłów, wsadzali, żeby sobie te zupy nabrać, tych pomyj, do tego z głodu oczywiście. Na skutek tych różnych takich wiadomości o tym, co się dzieje na obozie, przyjechała międzynarodowa komisja
i nam wszystkim polecono nie wychodzić. Były tylko 2 bloki, gdzie byli flegierzy ubrani elegancko na biało, a nam nie wolno było wyglądnąć nawet przez okno. I tam oglądnęli tego, no i ta komisja oczywiście międzynarodowa musiała wyjednać, żeby kogoś zwolnić. No tak przypuszczałem z tego. I w związku z tym właśnie tych 70 czy ileś tam osób zwolniono. Na jednym z apelu wyczytano moje nazwisko do tego, że idziemy do domu. Każdy był wezwany na tą Stubendienst i tam wypytywano się wszystko to i mówiono, że trzeba tu mówić, jak tu dobrze było to, bo każdy musiał podpisać, że nie wolno nic, co się tam działo, jak było, nie wolno nic na ten temat mówić. No i każdy dostał takie to zaświadczenie, z tym na Montelupi i na Montelupi raz w tygodniu trzeba było się zgłaszać, dopóki się nie dostało pracy. Bo jak się zaczęło już pracować, to w ten czas nie trzeba było się zgłaszać. No tak, że ja dostawałem się oczywiście do tramwaju. A jeżeli chodzi o ten transport, co zwolnili, to byli tacy, których myśmy niektórzy nieśli na plecach, bo nie potrafili dojść do pociągu. Dopiero się w domu domyśliłem i dowiedziałem, jak mi matka powiedziała, że dostała zawiadomienie, żeby przyszła odebrać ubranie po bracie, a brat był w ślubnym ubraniu zatrzymany jeszcze. Także przyszła do tego, tak jak mówiłem, i tam do Niemca zaczęła prosić, że rzuciła się do nóg, całować to, że nas 2 było, że jeden już zginął, a że jest drugi, który jest tutaj i że na utrzymaniu była to. No i on polecił, żeby napisała takie podanie. A ponieważ bratowa pracowała w elektrycznym sklepie na Bracki u Niemca, więc ona do tego się zwróciła i on jej ułożył takie pisemko i w ten czas, i tak przypuszczałem, znaczy, bo to nie było pewne, tylko ja przypuszczał, bo tam przeważnie zwolnili na przykład Zasadzkiego, Zawadzkiego, to zwolniono na tej podstawie, że jego matka u Sapiechy pracowała w tym i on tam jakieś interniował i jego zwolnili. Nogi mi zaczęły puchnąć, zacząłem chorować. Miałem takie zaświadczenie od doktora Gibińskiego, że nie jestem w stanie pracować stojąco, więc dostałem zwolnienie i przebyłem na zwolnieniu. Po zwolnieniu przyszedłem z powrotem do pracy. Na Wawrzyńca, na Starej Zajezdni, tam na Wawrzyńca były naprzeciwko szkoła wąska i tam byli ludzie, którzy zostali przytrzymani na wyjazd do Niemiec. Jedni się na ochotnika zgłaszali, drugich przymknęli tam i trzymali ich. No i była taka historia, że jestem na dziedzińcu, patrzę się, tramwaj zjeżdża z terenu Krakowa z powrotem na zajezdnię. I między tam wysiadł taki młody chłopak, no i tego mówi, że nie zna Krakowa, że się wrócił, bo się boi, jak do tego się wydatuje. Ja mówię, głupi, jakieś był na Krakowie, trzeba było się zapytać kogo, jak się masz dostać do swojej miejscowości, a nie wracać tu z powrotem. No a nie wiedziałem, że obok stoi i słucha portier, który był Volksdeutschem. I on do mnie podeszedł i mówi, co ty tu tego jakoś informujesz, to. No i kazał numer, a ja mówię, numer masz, mój numer czapki, proszę zapisać sobie tego. I na drugi dzień dostałem do raportu do dyrektora wezwany. Na pierwszym piętrze dyrektor do tego i było nas z 20 osób. Rzędem stali wzdłuż. No po kolei ten Mrozowski się nazywał inspektor, kontroler. Po niemiecku widocznie umiał i tłumaczył po
podawał im tym. Nie mówili za co komu albo jak, tylko mówi, że tłumaczył, żeby do raportu przedstawieni zostali. No i staliśmy oczywiście po takim wylegitymowaniu do pokoju dyrektora. Przed pokoju dyrektora była maszynistka. Myśmy stali w pokoju przed dyrektorem. W drzwiach stanął właśnie ten Volksdeutsch. Stał w drzwiach, a myśmy stali i mówimy, dokąd będziemy stać. Więc on mówi, że dyrektor ma tylko jakiś telefon, że jak zakończy, także przesłucha nas do tego i że nas puszczą. No ale ja, bojąc się tego, bo powiedzieli, że jak cokolwiek się stanie, jak wrócę, to już nie wyjdę z Oświęcimia. I bałem się i myślę sobie, trzeba coś robić, żeby ucieknąć stamtąd. Do kolegów mówię, posuńcie się, ja tu z kraja stanę, że w razie czego najpierw mówię do tego gestapowca, Volksdeutscha, mówię, że do ustępu chcę. No to dobrze, idzie ze mną do ustępu i stoi pod drzwiami. No to wyszedłem, z powrotem mnie znów odprowadził, to nie ma mowy o wyjściu. No ale stoję, w międzyczasie ta maszynistka dostała jakąś kartkę z Niemiec i czyta tą kartkę i woła tego, co stał przy drzwiach, co pilnował. I on się nachylił nad nią, czyta to, a ja rozpędzone panie drzwi, buch, panie, torbę z biletami rzuciłem z pierwszego piętra na półpiętro i w ulicę Gazową. Z okna tam Niemiec, ten, nie wiem czy dyrektor, czy za mną strzelali. Na samym dole, jak już był na klatce schodowej, to tam chcieli kontrolerzy wyskoczyć tego, a oni mówi, Szuwadłowski, takie nazwisko jego pamięta, kontroler, zostawcie, dajcie mu spokój. I wpadłem w ulicę Gazową i później w Bocheńską, z Bocheńskiej do kamienicy i tam na pierwsze piętro wpadłem. Ludzie wylecieli, no bo słyszeli strzały. No i wyszła jakaś panie niewiasta i mówi tak jak co, że ja mówię, że tak, a tak, że ucigiem. No i proszę ją, żeby mnie do ustępu czy gdzieś dała, schowała. A ona mówi, proszę ze mną do pokoju. No i ucichły strzały i już ucichło na ulicach. No mówi, przychodzi córka, bo tam poszła wyglądnąć i mówi, że wsadzili tam tych wszystkich do samochodu i wywieźli ich do Płaszowa. No i mnie ona odprowadziła na drugą stronę Wisły i jak mnie odprowadziła, no to zaszedłem do domu. Po drodze spotkałem kolegę Adama Wałacha, który już nie żyje i opowiadam mu całą historię, że to a to, że uciekłem właśnie stamtąd i że teraz do domu nie idę, bo się boję i mówię mu, że idę do siostry na Kazimierza Wielkiego, gdzie siostra jest dozorczynią i że tam się przechowam, aż podejmę jakieś kroki, co mam robić dalej. Nie wiedziałem, że on jest na usługach Niemców. I jestem u szwagra, w nocy dzwonek. Patrzę, słyszę, panie, tego, że a tam był masarnia i od masarni były dwa pokoje. Jeden pokój był oddzielny przy masarni na Kazimierza Wielkiego, drugi był, że miał osobne wyjście. Więc ja byłem w tym pierwszym pokoju, gdzie miał osobne drzwi, a tam, gdzie masarnia, to był szwagier, żona jego, brat, Bolesław i kto tam jeszcze był? I był ten, nie mogę sobie przypomnieć, kto tam był. No i później jak słyszę ten dzwonek, że w korytarzu szwargotali po niemiecku do tego, no to początkowo taki byłem wystraszony, że weszedłem do szafy, że tego,
No ale później jak już słyszę tam przez ten, że tam mówi, gdzie się Władek tego, pytają się ci Niemcy, no i biją szwagra, a szwagra zastali, jak miał ustawione radio swoje takie i słuchał Wolnej Europy. No i oni tego tak już, brat mówi tak, a Józek powiedz, że gdzie Władek mówi, bo po co tego. No i jak ja słyszę, że mówi ten, no to wyskoczyłem z pokoju na podwórze był trzepak, z tego trzepaka wyszedłem na półpiętro, gdzie na ganku między drzwiami się położyłem. Ci wpadli do tego, do pokoju tego, gdzie ja byłem, z żoną swoją byłą i patrzą do tego, no pytają się, ona mówi, nie, tu nie było, to wyskoczyli na pole, tam przeglądali się, nikogo nie widzieli, no to z powrotem ten, a ja między tymi drzwiami do rana, bo to była noc, przeleżałem do rana z marzem po prostu, do tego później rano myślę sobie, a niech się dzieje co chce, coś są, czekają czy nie na mnie, schodzę do tego, pytam się siostry, co się stało, mówię jak co, a mówi, brata, mówi, zabrali szwagra i żonę, zabrali. Brata puścili, Bolesława, bo pracował na kolei. Jego puścili, żonę puścili, bo pracowała jako kelnerka w kasynie jakimś. Także ją też puścili. No a szwagra panie zabrali, wywieźli do Oświęcimia. Miałem wyrzuty sumienia, no ale przetrzymał w obozie, że za mnie właściwie, bo u niego się skryłem, że jego aresztowali do tego. Tak, no i stamtąd, jak już się dowiedziałem od siostry, że gestapo ich zabrało, no to mówię, trzeba iść do domu. Wszedłem do domu, matka mówi, uciekaj, bo panie rewizję zrobili, poszukali w piwnicę całą, tu, obok. No to poszedłem do kolegi Lesiaka na Pułaskiego, trochę dali tam i przenocowałem się jedną noc. Po przenocowaniu oczywiście pojechałem do Płaszowa, bo w Płaszowie miałem chrzestną matkę i u niej się ukrywałem przez 2 tygodnie. Później muszę sobie dokąd się ukrywać. No i myślę sobie, no to trzeba jechać do swoich znajomych, taka dalsza rodzina, miejscowość Krzeszławice koło Góry Świętego Jana. I tamem pojechał i tamem był przez całą zimę. Żona tam zimę przyszła raz do mnie też, poprzez las jakiś szła, bała się do tego i tam po przezimowaniu myślę sobie, no trzeba jechać do tego, coś robić, bo przecież to dziecko urodziło się, małe było, to kto temu da jeść, no do tego. No i przyjechałem do Krakowa, no i w Krakowie zacząłem pracę, pracowałem. Był taki incydent też, że z żoną zachciało mi się iść do kina Wandy i poszedłem do kina Wandy, a tam obława, wszystko panie i pojedynczo. A ja miałem legitymację starą, gdzie tam był jeszcze 40 rok i jak podchodzili do tych, ja szedłem na wojskowych, a drudzy szli na cywili. Ja szedłem na wojskowych i tu, gdzie rok był, to trzymałem palce na legitymacji i tak ręce w góry. Ten zobaczył, mówi, a Schaffner i puścił mnie do tego. No i tak mi się udało oczywiście tam. No i później normalnie pracowałem dorywczo do tego, aż dowiedziałem się, że wojska radzieckie są już blisko gdzieś tutaj, no ale ja dalej pracowałem i później jak się do Płaszowa dostałem, to dostałem się w ten sposób, że
z pracy od Czarneckiego, tam gdzie pracowałem u wujka swojego, że trzeba tam pracować. I pracowałem i później wracałem z pracy zatrzymałem się na boisku Garbarni. Na boisku Garbarni tam chłopaki grali w karty. No i stanąłem tak, przyglądałem się jak grali. Nagle podjechały te Wilisy, Gestapo i idą w kierunku oczywiście tych grających. No ale ja tak widzę, że nie mam żadnych dokumentów, no to zacząłem szybko iść w kierunku byłej szatni, w stronę Wilgi. Halt, stój, panie, krzyczeli, bo jak już widzę tego, to rzuciłem się w stronę Wilgi na dół, tam strzelali za mną, rybaka, ogrodnika, syna postrzelili, no i leciałem w stronę Wisły. Przeszedłem poza Wilgę, w jednym budynku takim chciałem, tam psy zaczęły szczekać, ale ja nie bacząc przeskoczyłem przez ten płot i w stronę Wisły. Tam już, patrzę się, podjechało widocznie Gestapo, objechało z drugiej strony i do mnie: halt, stój, panie, te ręce do góry. Gdzie broń rzuciłem, to ja mówię, ja żadnej broni nie miałem, to skuli mnie i zaprowadzili, kazali odwieźć na Pułaskiego, gdzie była komenda milicji. I tam na komendy milicji stałem gdzieś parę minut i później skutego oczywiście, takie widocznie dostali polecenie od tych wojskowych, żeby mnie odprowadzić na Montelupich. No i oni mnie rano odprowadzili, oczywiście koło swojego domu szedłem skuty, no i zaprowadzili mnie na Montelupich. I na Montelupich oczywiście tam siedziałem do tego, aż przywieźli mnie z Montelupich do Płaszowa. W Płaszowie mówili, a jak cię zatrzymają, to znaczy, że tam na rozstrzelanie, ale jak, mówi, pójdziesz tylko tam do spisu, to że zostaniesz. I na Płaszowie mnie umundurowali, dali pasiaki, i tam jeździliśmy na roboty pod Kopiec, gdzie pod Kopiec nas codziennie przywozili i tam przy budynku kopcu się jakieś tam roboty robiło. Codziennie myśmy tam jeździli. Później po paru miesiącach, nie pamiętam, to było chyba wrzesień 44, tak gdzieś, koniec. No i wszyscy zbiórka pewnego dnia, pasiaki składać i idziemy na kopanie rowów w kierunku Tarnowa. No, prowadzili nas do stacji w Płaszowie. Tam coś nie pasowało im, z powrotem nas, bo nie było pociągu, czy coś, z powrotem nas na obóz. I po przenocowaniu na drugi dzień tego samego do Płaszowa, gdzie pociąg był, wsiadliśmy do pociągu, jechaliśmy w kierunku Bochni. W Bochni, nie wiem z jakiego tytułu, zrobili przerwę. Taka była boczna ulica, jednokierunkowa z jednej strony i z drugiej zamknięta. I na tej ulicy tam się, panie, rozgościli. Tam nas przejęła, panie, jakaś straż taka, ja wiem co to było, jakaś graniczna czy coś. No i ni sto ni zową, tam są koledzy skądś, panie, pobrali wódkę tego, razem z nimi popijali tego. I co chwila to z tej grupy, co nas tam zapędzili na tę ulicę, ulatniały się ktoś. No i ja sobie myślę, cholera, no to też będę już
próbował ucieknąć stamtąd. No ale tu zbiórkę robią, już idziemy z powrotem do pociągu. No to zostałem nie tego. No i idziemy do pociągu w Płaszowie. Budynek jest, z prawej strony są drzwi. Ja tak gdzieś byłem na końcu, a posterunki te cywile szli z przodu i z tyłu. Ale jakoś wskoczyłem, panie, do tego korytarza, a tam jakiś kolejarz wyszedł i mówi, co tu robisz? A ja mówię, tak, a tak, opowiadam mu całą historię, że tego. Mówi, ty uciekaj, bo tu mówi, sami Niemcy są do tego. No ja gdzie mam uciekać? A mówi, tu choć siadaj sobie na progu, progi takie były, siadłem na progu, a tu mówi, będą za jakiś czas wracać z okopów i dołączysz do tej grupy i dostaniesz się do domu, do swojego, do Krakowa. No i tak się stało, że siadłem, później mnie wyprowadzili poza stację i szedłem, patrzę się, idą koledzy z tego. Brata zobaczyłem jednego, bo ja miałem 5 braci. No i też z tą grupą iść, dali mi czapkę, żebym nie miał głowę ostrzyżoną, bo miałem gołą i przyjechaliśmy do Krakowa. No i do Krakowa my przyjechali gdzieś, to jakieś 2 tygodnie i było po wojnie. No ale ja też w domu byłem, ale tak było w domu, że matka była dozorczynią, to ja kładłem się spać, jak był dzwonek, to uciekałem na podwórze i żeby przeskoczyć, uciekać, żeby nie być w domu, żeby mnie nie, bo liczyłem, że ktoś może przyjść. No i tak się historia skończyła, że później dowiedziałem się, że to już wojska radzieckie wkraczają i byłem wolny. No po wojnie pracowałem w wodociągach. Byłem magazynierem w wodociągach. Później pracowałem społecznie tam, byłem przewodniczącym Rady Zakładowej. Później była taka historia, że otworzył się oddział na Nowej Hucie, nowy oddział wodociągów i tam mnie przenieśli na kierownika tego oddziału, że tam my zakładali wodę, się robiło kanalizację, rurociągi się kładło do tego, ja do tego. Później po tym pracowałem stamtąd z Huty, dostałem się do pralni, gdzie pracowałem jako inspektor BHP. Miałem kolegę, który mnie tam wkręcił, mówi o swoim zawodzie, nie zależy tylko o tym. No i tam pracowałem dosyć długo do tego. Później stamtąd też kolegę miałem w wodociągach, gdzie w tym samym zawodzie pracował, był kierownikiem działu BHP i on mnie skaperował do MPK. I w MPK już pracował aż do emerytury. Nie mam już takiej pamięci. Ja dużo rzeczy bym tego, ale ja nawet może niektóre rzeczy chaotycznie, nieskładnie, bo tu nie mam już. Ja mam te zawroty głowy. W nocy się budzę, krzyczę, żona jest zła na mnie, bo ja mówię, no co ja, ni stoi, że on śni mi się, że śniło mi się, panie, że mnie duszą albo co i krzyczę, panie, do tego. Ja już nie mam pamięci, ja mam te lekarstwa, zażywam Serbion, później Tanakan, to jest takie na te sprawy mózgowe, a to już nie mam pamięci do tego. Mam tu zeszyt oświęcimski numer 18, wydawnictwo Państwowe Muzeum w 1983 roku, że Tabor Władysław, urodzony w 1911, zginął w obozie w 1942 roku. No, Barbara, córka, urodzona w 1946 roku. Obecnie na emeryturze. Tak. Pracownica MPK.